Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Sherlock Holmes, Zbrodnia i kara. Moi drodzy, powróciliśmy do Scotland Yardu, żeby przesłuchać pana Hartleya. Jak dobrze wiemy, był on ogrodnikiem, może nie do końca pana Piotra, ale wiemy, że znajdował się w jego ogrodzie. Czy w dniu morderstwa? Tego nie wiemy. W każdym bądź razie znaleźliśmy jego odciski butów. Co w takim razie ukrywa pan Hartley? Ale żeby się tego dowiedzieć, musimy go przesłuchać. Please escort this suspect for interrogation. Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hartley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Odciski butów nie pasują, odciski butów Hartleya pasują. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Wizyta w Woodman's Lee. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Wydaje mi się, że coś z tym listem musi być nie tak. No po coś go pisał i po coś zamazał jego treść. Hartley jest ogrodnikiem, kapciuk na tytoń. Odciski butów Hartleya pasują, zadbany ogród, grawerunek na pierścieniu. Co niby miałbym tam robić? No wiemy, że jest ogrodnikiem, ale wiemy też, że pan Piotr nie miał ogrodnika. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hartley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Czyli po raz kolejny będziemy musieli udać się do Woodman's Lee. Dobra, ja wam powiem tak. Jeżeli chodzi o moje podejrzenia, to od razu wykluczam Johna Nelligana. Nie wydaje mi się, żeby on był w stanie zabić Piotra. Tym bardziej, że jest dzieckiem, a do zabicia pana Piotra, czyli przebiciem go harpunu na wylot, potrzeba siły. Czy był to ogrodnik? No kurczę, z jednej strony mógłby to być on, ale z drugiej strony po co? Więc wydaje mi się, że jest tu jeszcze jakaś osoba trzecia, która jest z tym wszystkim powiązana. No chyba, że ogrodnik miał wspólnika. Albo to ogrodnik był czyimś wspólnikiem. Dobra. Tu mamy chatkę, tam mamy chatkę. Obstawiam, że w tej chatce tutaj narzędzi nie będzie. Bo szczerze powiedziawszy, to miejsce zbadaliśmy sobie w 100%. Udam się zatem tutaj na górę. I tak, tutaj mamy szopkę, prawdopodobnie szopka na narzędzia. A jeszcze postaram się porozmawiać z żoną pana Piotra. Dostęp do narzędzi ogrodniczych. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Mam klucze do szopki. No dobra, w takim razie rozejrzyjmy się. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Let's see what could be hidden here. Czy znajdziemy jakiś dodatkowy trop? Dobra, pojawiła się ikonka oka, więc obstawiam, że będę mógł tutaj coś zbadać. Coś kryje się pod dyskami. Małe drewniane pudełko.
Let us see what is in this box. Obracaj cylindry zamka, aby utworzyły ciągłą linię. Pamiętaj, że niektóre linie wprowadzają w błąd. No dobra, mamy jakąś łamigłówkę. Niektóre linie wprowadzają w błąd. Obróć, aha, przełącz. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że tu... Musimy zacząć od tej linii, która jest po lewej stronie. Być może tak. No i mamy to. Plik listów. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. O, najdroższy Liamie. Odkąd cię poznałam, zawsze tak wspaniale mnie traktowałeś. Nie potrafię opisać tych uczuć, ale wiem, że to grzech i nie wyjdzie z tego nic dobrego. Boję się tego, co może się wydarzyć. Boję się postępować wbrew bliskim przykazaniom. Jestem wdzięczna za twą troskę, ale nie mogę opuścić człowieka, z którym połączył mnie Bóg. Taka jest jego wola, więc to małżeństwo będzie moim krzyżem. Ten człowiek zamienia moje życie w koszmar, ale siniaki w końcu bledną, więc nie martw się o mnie. No proszę bardzo. Czyli pani Carey miała romans z panem ogrodnikiem. Jestem ciekaw, co mi powie na ten temat. Znajomość z Liamem Hartleyem. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. What are you talking about? Listy miłosne. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. No dobra. Czyli tak, możemy przeprowadzić dedukcję. Wiemy, że doszło tutaj do jakiegoś romansu. Petty Carey nie pali. List Liama Hartleya. Wyznanie Judith Carey. Potwierdzono, że Liam Hartley flirtował z żoną Petera Careya, a wręcz, że się w niej zakochał. Poprzestał jednak w pełnych uczuć, lecz niewinnych listach i wyznaniach. Uczucie, które Hartley żywił do Judith Carey i fakt, że był jej ogrodnikiem, wyjaśnia jego obecność w Woodman's Lee w dniu zabójstwa. Szczęśliwy rzut. No dobra. Musimy się udać na Baker Street. Bo wiecie co? Wydaje mi się, że skoro gościu był przebity harpunem, to faktycznie jakiś marynarz jest powiązany z tą sprawą. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Huck Pattins, marynarz, James Lancaster, sternik. No dobra. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. Zmarł tydzień temu. This is interesting. Let us review the other sailors now. Dobra, mamy harpunnika. Wydaje mi się, że to może być podejrzana osoba. This man is a harpooner.
and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. A skoro jest harpunnikiem, to dobrze rzuca harpunem. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Dobra, Wiggins dostał 2 złote, a my będziemy musieli się udać do nowej lokacji, prawdopodobnie. Tylko takowa na razie się nie pojawiła na mojej mapie. Za to mogę przeprowadzić dedukcję kolejną. Wyznanie Judy Carey. Peter Carey nie palił. Jeśli kapciuch należy do Patricka Cairnsa, wskazuje to na jego obecność w miejscu zbrodni, ale wciąż trzeba to udowodnić. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Wiecie, jaką brodę mają marynarze, nie? Tylko że te są zablokowane. Jestem ciekaw, czy będę miał jakąś odblokowaną. Aha, to jest włosy i kapelusz. Cylinder do marynarza raczej nie pasuje. Ale to wszystko mam tutaj zablokowane. No dobra, musi być tak. Okulary też mam zablokowane. Miejmy nadzieję, że zaros z taką wielką brodą będzie odblokowany. No to pasuje do marynarza, ale jest zablokowane. Nawet nie mogę takiej brody zapuścić. No dobra. Skoro mogę się jedynie przebrać... Strój marynarski. Niech będzie. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Pub Morska Wiedźma. Dobra, gościu siłuje się na rękę, więc obstawiam, że to będzie któryś z tych. Albo nie, to są zwykłe pijaczki. Jakiś gościu, który będzie dobrze zbudowany. Ten tutaj pali jakieś papierochy. Tutaj mamy włóczykija, który gra na harmonijce. Barman? Piwo poproszę. Hello there. Are you Cairns? What do you want? I've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Okej, będę się siłował na rękę. Obserwuj uważnie twarz Patricka Cairnsa, aby zrozumieć jego zachowanie i zaplanuj swoją strategię. Pilnuj poziomu coś tam, coś tam.
Jak ja mam z nim wygrać? On mnie zaraz pokona. Nie, to my jesteśmy silniejsi. Nie, przegram, kurde, no. Przytrzymaj, aby zatrzymać. No, zatrzymuję. O, gościu mnie pokona. Przegrałem. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Oczywiście, że chcę, ale wiecie co, ja to pominę z tego względu, że nie mam kompletnie zielonego pojęcia, jak się z nim siłować, a nie chcę stracić tutaj kolejnych pieniędzy. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. A skoro mam taką możliwość, żeby to pominąć naciskając spację, to zrobię. Czy na pewno chcesz pominąć ten etap? Oczywiście. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Kontynuujmy. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Jestem ciekaw, czy wystarczy wygrać na przykład 2 razy, czy jakbym kliknął rezygnuję, to tak czy inaczej by wyjawił mi informacje, które potrzebuję. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Wygrałem 2 razy. No dobra, co prawda oszukiwałem, ale... You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Bezrobotny. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Harpunnik. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Czarny Piotr. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Napijmy się jeszcze. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Kim on był? And who was he? I dunno. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage is just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course,
Nobody could ask Black Peter about it. Ty wiesz, prawda? You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Dobra, zbadajmy portret psychologiczny pana harpunnika. Złoty kolczyk. Silne ręce. No tak, byłby w stanie przebić ciało. Tatuaż marynarza. Dokładnie taki sam tatuaż, jak miał Papaj. A wiecie, że Papaj, ta bajka Papaj, była na podstawie polskiego marynarza, który mieszkał tam w Stanach Zjednoczonych i wiecznie chodził do takich barów jak to i wiecznie się buntował i rozpoczynał bójki. To zainspirowało twórcę do stworzenia Papaja. Zresztą gościu był bardzo podobny i też palił fajkę. Podłóż kapciuch, wyjdź za potrzebą. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Dobra, gdzie jest Kiwel? Chcę się załatwić. Czy to będzie tutaj? Teoretycznie będę mógł przeprowadzić dedukcję, ale szukam kibla. Szukam jakiegoś srocza. Dobra, co my tutaj mamy? Zbadaj sprawę morderstwa Petera Careya. Podrzuć kapciuch do kieszeni. O, czyli do jego kieszeni muszę podrzucić. No dobra. W takim razie zajdźmy go od tyłu. Here it is. Czy my właśnie przeprowadziliśmy jakiś sabotaż? Tytoń. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Bądźmy w kontakcie. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Tyle, wystarczy czas wyjść. No dobra, w takim razie wyjdźmy. Udajmy się na Baker Street. Jeżeli mamy dokończyć jakieś śledztwo, to najlepiej w swoim biurze. Przy okazji możemy zobaczyć, co robi Watson. Pije herbatkę i czyta dalej tą gazetkę. You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? Watson, co ci się tak trzęsie ręka? Wow, chłopie, a może ty nie masz tam kawy, tylko jakieś mocniejsze trunki? Opanuj się. No jest Toby, mój kochany piesek. Patrick Cairns. Kapciuch Patryka. Cairns potwierdził, że kapciuch należy do niego. To oznacza, że był na miejscu zbrodni i dowodzi jego winy. Cairns potwierdził, że kapciuch należy do niego. To oznacza, że był na miejscu zbrodni, ale niekoniecznie dowodzi jego winy. Ja bym jednak obstawiał jego. Pokaz siły. Winowajcą jest Cairns. I tak bym zostawił, moi drodzy. Bo tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że Nelligan tego nie zrobił, z tego względu, że włamał się do tej szopki tylko po to, żeby odzyskać jakieś dokumenty swojego ojca. A jeżeli chodzi o pana Hartleya, był on ogrodnikiem, ale miał romans, w cudzysłowie romans, z panią Carey.
więc no nie sądzę, żeby zabił jej męża. Obstawiam, że winowajcą jest Kers, tym bardziej, że powiedział, że go strasznie nie lubił. Potem Kersa daruj winę Kersowi. Petera Careya zamordował Patrick Kers. Kers jest zawodowym harpunnikiem. W chacie Careya znaleziono jego kapciuch na tytoń. Patrick Kers zabił człowieka z zimną krwią, jest winny śmierci Petera Careya i zasłużył na karę. Patrick Kers zabił Petera Careya, lecz bez premedytacji. Uczynił to w ramach obrony, koniecznej przed uzbrojonym i nieobliczalnym pijanym marynarzem. I co robimy, moi drodzy? Mamy dobre serce, czy mamy jednak niedobre serduszko? Ja powiem tak. Jeżeli Kers mówił prawdę o tym, że Peter jest mordercą i z premedytacją zabił tamtego gościa na statku, to wydaje mi się, że należała mu się kara. Tym bardziej, że bił też swoją małżonkę. Ona mówiła, że miała siniaki. Więc, no kurczę, z jednej strony dobrze zrobił, bo pozbył się uciążliwej osoby. Z drugiej strony, no morderstwo to morderstwo. Powinien odpowiedzieć za swoje czyny. Ale gdybyśmy załatwili mu robotę, bo jest bezrobotny, mógłby zacząć swoje życie na nowo, nikt by się o niczym nie dowiedział, a w pierdlu tak naprawdę zgnije. Ja jednak mu daruję winę. Czy się ze mną zgadzacie, czy nie, to już jest wasza opinia. Ja po prostu mam zbyt dobre serduszko i no nie chcę nikogo karać, tak? Każdy zasługuje na drugą szansę. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. The sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation.
Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes, and thank you. 1,000 times thank you. Los Czarnego Piotra. Patrick Kerr zabił Czarnego Piotra, lecz bez premedytacji. Uczynił to w ramach obrony koniecznej przed uzbrojonym i wściekłym pijanym marynarzem. Postanawiasz darować mu winę, obiecał, że w zamian za wolność na wygnaniu zwróci skradzione obligacje. Znaleziono wskazówki 16. Konkluzja. Winowajcą jest Kerz. Wybór moralny. Daruj winę Kerzowi. Przytrzymaj, aby sprawdzić konkluzję. Może odebrać przyjemność z gry. Nie będę tego robił. Odtwórz zakończenie. Zaakceptuj decyzję. Ostrzeżenie. Okej. Twój ranking. Ranking osobowy współpracujący. Statystyki sprawy. Ludzie, którzy tak samo rozwiązali sprawę. 81%. Ludzie, którzy podjęli ten sam wybór moralny. 59%. Ale zobaczcie, tutaj już moralność ludzi jest troszeczkę więcej niż połowa. Ale nie każdy by darował mu życie. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. W kolejnym odcinku rozpoczniemy nową sprawę. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Hej!